Partnerem odcinka jest Zen.com, aplikacja z kartą, świetna w trakcie podróży i idealna do codziennych zakupów. Moi drodzy, tym razem przyszło mi powiedzieć Wam dzień dobry ze Szkocji. Jestem w Glasgow. Glasgow to niegdyś drugie co do wielkości po Londynie miasto całej Wielkiej Brytanii. Dzisiaj już nie, ale w dalszym ciągu jest to największe miasto w Szkocji, chociaż nie jest jego stolicą. Stolicą jest Edynburg. Edynburg jest piękny. Glasgow piękne na pierwszy rzut oka nie jest, ale ma fascynującą historię. No i właśnie szlakiem tej historii będziemy zmierzać. Jesteśmy na głównym placu miejskim, to George Square. No w tej chwili poddawany rewitalizacji, więc specjalnie dużo nie zobaczymy. No ale tam na przykład majaczy dworzec. Dworzec to pociąg, pociąg to lokomotywa. Glasgow i lokomotywy. O tym dzisiaj również będzie mowa. Ponieważ Glasgow i jego historia to jest nie tylko historia Wielkiej Brytanii, to jest kawał historii całego świata. No więc zapraszam Was na spacer po tym nieoczywistym, ale z pewnością bardzo interesującym mieście. Miasto założono we wczesnym średniowieczu, ale zaczęło się niezwykle intensywnie rozwijać dopiero wtedy, kiedy Wielka Brytania stała się potężnym imperium kolonialnym, nad którym nie zachodziło słońce. Niezwykle korzystne położenie. No, co prawda Glasgow nie leży ani nad Morzem Północnym bezpośrednio, ani nad Oceanem Atlantyckim, ale leży u ujścia rzeki Clyde, która właśnie wpada tutaj do oceanu. Zatem pierwsza faza rozwoju miasta to handel. Handel towarami z brytyjskich kolonii. Jakie to towary? No, przede wszystkim dwie rzeczy. Cukier. Pamiętajcie, wtedy jeszcze nie było cukru z buraków cukrowych, był cukier z trzciny i trzeba było ową trzcinę w koloniach uprawiać, a w tym prym wiedli Brytyjczycy. Dopiero kiedy Napoleon wprowadził blokadę kontynentalną i odciął Europę od dostaw brytyjskiego cukru trzcinowego, Prusacy w Konarach pod Wrocławiem jako pierwsi zrobili cukier z buraków. No i tytoń. No i tutaj powstaje jakby nowa warstwa społeczna, niezwykle bogata, tak zwani lordowie tytoniowi, którzy wzbogacili się na owym handlu tytoniem. No i to jest niegdysiejsza siedziba jednego z nich. Pan William Cunningham postanowił sobie taki oto domek zbudować jako swoją miejską rezydencję, miejską chatkę. No i tutaj pomieszkiwał. Tuż przed nim mamy pomnik niebagatelnej postaci, mianowicie samego Wellingtona, czyli tego, który ostatecznie Napoleonowi spuścił łomot pod Waterloo, zwanym przez Anglików Waterloo. No, zresztą przez zespół ABBA również. Co się kojarzy jeszcze z Wellingtonem? No, polędwica à la Wellington, polędwica wołowa zapiekana w cieście. A mieszkańcom Glasgow z Wellingtonem kojarzy się jeszcze taki pachołek drogowy, który od lat 80. na czubku jego głowy tkwi. Jak spadnie, to zakładają nowy. Oczywiście dzisiaj ten budynek to nie jest chatka lorda tytoniowego. On pełni funkcje publiczne i jakże pożyteczne. To jest GOMA, czyli Gallery of Modern Art. Ową rezydencję wspomniany przed chwilą lord tytoniowy ukończył stawiać w roku 1777. Po jego śmierci były tutaj różne rzeczy. Biblioteka, bank, ale od lat 90. XX wieku jest właśnie ta galeria. To jest najważniejsze muzeum sztuki nowoczesnej w całej Szkocji. No, w zbiorach między innymi prace Warhola czy też Hockneya. I co niezwykle ważne dla odwiedzających zwłaszcza, wstęp tutaj, jak i do wielu innych muzeów w mieście jest darmowy.
Miasto ma ogromne kwartały zwartej, historycznej zabudowy, zwłaszcza z czasów wiktoriańskich XIX wieku. Zatem, jakby ktoś chciał, jest to gotowy niemal plan filmowy. No i właśnie ktoś chce. Mamy szczęście, gdyż natrafiliśmy na ekipę filmową. Trwają tutaj prace przy realizacji filmu Jack of Spades, czyli Walet Pik. Reżyser niebagatelny, jeden z braci Coen, Joel. To ma być horror, który będzie się rozgrywał, no właśnie, w XIX-wiecznej Szkocji. No i mamy uliczkę, której architektura jak najbardziej odpowiada tamtym czasom, ale trzeba ją przysposobić. No i właśnie trwają nad tym prace. Czyli co? No po pierwsze trzeba było zlikwidować współczesną nawierzchnię. Zatem ową nawierzchnię przysypano. Postawiono latarnie gazowe, jak myślę. Przywieziono przeróżne pojazdy konne z tamtych czasów. No przeróżne, bo to są takie dorożki, wozy transportowe, ale również radiowóz z owych czasów. Zobaczcie, ten konny wóz z zakratowanymi oknami to jest właśnie wóz policyjny. Tam osobna ekipa zajmuje się przysposabianiem frontonów domów. Mianowicie ten pierwszy jest właśnie poddawany temu procesowi, jest pan na wysięgniku i ściąga wszystkie kable, tak żeby to wyglądało oryginalnie. No i również są mocowane szyldy z tamtych czasów. To jest bardzo żmudna praca. Wiecie, co jest najgorszego w filmie? Czekanie. Trzeba czekać, czekać, czekać i czekać. No i tutaj też aktorów jeszcze nie ma. Rzeczywiście zapowiada się niezły horror. Szyldy stworzone na potrzeby filmu. Jeden z nich, Undertaker, grabarz. Najtańsze, najlepsze pogrzeby. Trumny, skrzynie. Będzie nieźle. Muszę to obejrzeć, teraz już nie mam wyjścia. Całkowicie świadomie na śniadanie nie zamówiłem full Scottish breakfast, czyli jajek z bekonem, kiełbaskami, black puddingiem, fasolką, smażonymi grzybami i pomidorami i tostami, a wziąłem skromniutki porridge, czyli owsiankę, po to, by móc całkowicie z ochotą wielką, bez przymusu, wkrótce po śniadaniu, bo przecież jest dopiero wczesne popołudnie, móc rzucić się na tutejsze jedzenie. No i to jest miejsce, które oferuje szkockie smakołyki, szkockie produkty, miejsce typowe. Nazywa się tak, jak najbardziej na zachód wysunięty półwysep całej Wielkiej Brytanii. Ardna Markham. To jest właśnie ten lokal. Nie kłamali, rzeczywiście są świeże szkockie produkty, a w dodatku emblematyczne dla tego miejsca dania. Dla tego miejsca, czyli dla Szkocji. Mam przed sobą szkockie trio, jakże wspaniałe. To jest dorsz z Szetlandów. Bardzo solidny, piękny kawałek ryby, wprost z pieca. Do tego oczywiście ziemniaczane pire, jarzyny, nowoczesny sposób podania. Ale dorsz to jest jakże miejscowa ryba. Dorsz i łupacz. To jest stew. Stew, czyli jakbyśmy powiedzieli u nas rodzaj gulaszu. Pokrojone w kostkę mięso, duszone. W tym wypadku to jest jeleń. Jeleń bardzo długo duszony razem z jarzynami. Najlepiej bez mąki. Chodzi o to, żeby jarzyny się rozpadły i zagęściły ów sos. Jest tutaj dodatek Porto, port wine, ale i Bordeaux, Claret. To są wina uznawane w całej Wielkiej Brytanii niemal za miejscowe. Chodzi o związki historyczne. No, Portugalia, odwieczny alians z Wielką Brytanią, a Bordeaux było kiedyś posiadłością brytyjskiej korony. W zasadzie nie potrzeba do tego noża.
mięciutkie i wspaniałe. Ale rzeczą opiewaną również przez szkockich poetów, przez Burnsa na przykład, jest haggis. To jest właśnie haggis. Czym jest haggis, moi drodzy? No, można by najprościej powiedzieć kaszanka. Tak, ale nie ma w tym kaszy. Od początku. Haggis jest rodzajem puddingu, czyli bierze się podroby baranie, które są gotowane, mielone, do tego cebula, przyprawy i nie kasza, ale płatki owsiane. I to wszystko jest wpychane do baraniego żołądka i bardzo długo gotowane. I w przeciwieństwie do kiszki, do black puddingu, w tym nie ma krwi. I mam tutaj takie 3 kopczyki. Zaczniemy od samego haggisu. Brown sauce, również gravy, również do pieczeni podawane. Cóż ja na to poradzę? Uwielbiam haggis. A jaką on ma tu zacną kompanię? To są oczywiście ziemniaki, ale to jest brukiew. To jest archetypiczne, biedne, szkockie, arcyszkockie danie. Moi drodzy, ta lekka słodycz brukwi, pikantność haggisu, bo on jest bardzo pieprzny, intensywność tego brązowego sosu, to jest kompozycja tak skończona, jak mężczyzna chodzący w czymś w rodzaju spódnicy. To jest po prostu jedzeniowa sól tej ziemi. Oto Buchanan Street, czyli jedna z głównych tutejszych ulic handlowych deptaków. Zaczęło padać, aż się dziwię, że dopiero teraz jesteśmy w końcu w Szkocji, ale to nie znaczy, że za chwilę nie będzie słońca. Szkocja po prostu. Chcę wam teraz, idąc po tym niekiepskim miejscu, opowiedzieć o jednej rzeczy, którą zawdzięcza Glasgow cały świat. Mianowicie chodzi o mundurowych policjantów patrolujących ulice. No oczywiście policja istniała od zarania dziejów, ale policjanci najczęściej po cywilnemu, albo przeważnie po cywilnemu, wykrywali przestępstwa. Natomiast właśnie tutaj, w Glasgow, w roku 1800 wypuszczono po raz pierwszy w historii ludzkości umundurowane policyjne patrole. Chodziło o prewencję, chodziło o to, że sam widok policjantów w mundurach, czyli groźnych, będzie odstraszał ludzi od popełniania przestępstw. Potem ten pomysł podjął brytyjski minister spraw wewnętrznych Robert Peel i wprowadził takowych umundurowanych policjantów do Londynu, bardzo charakterystycznych. I właśnie dlatego do dzisiaj ci policjanci w Londynie nazywani są Bobbies, bo to pomysł pana Roberta, czyli Bobbiego Peela. Ale sama idea narodziła się właśnie tutaj. No w zasięgu wzroku nie mamy żadnego umundurowanego policjanta. Tak czy inaczej, historia jest kompletna. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego programu jest Zen.com. Aplikacja z kartą, która doskonale sprawdza się podczas takich podróży jak ta. Jesteśmy w Szkocji, a więc wymieniamy złotówki na funty, a przy pomocy karty i aplikacji Zen można uniknąć nadmiernych kosztów przewalutowania. Posiadanie karty i aplikacji Zen to również zenefity, czyli różnego rodzaju przywileje, na przykład przedłużona o 2 lata gwarancja na sprzęt elektroniczny zakupiony przy pomocy karty, czy też tak zwany Zen Care, czyli opieka specjalistów, jeśli jakaś transakcja okaże się problematyczna. Każdy, kto założy konto Zen Pro z hasłem Maklowicz Zen, może się cieszyć nim przez 150 dni gratis. Koniec kącika partnerskiego. Jesteśmy na tarasie naszego hotelu. Tarasie, który należy do baru cygarowego.
Ale za chwilę owo pomieszczenie, ową przestrzeń wypełni zapach nie wonnych liści tytoniu, lecz wędzonej ryby. To jest mianowicie łupacz, czyli haddock. No, doskonała ryba, która już u nas się pojawia. I na bazie tejże wędzonej ryby zrobię niezwykle proste szkockie danie. Danie, które jest no, taką pieczęcią prostej szkockiej kuchni. Ono nazywa się Callum Skink. Jeśli nie będziecie mieli łupacza wędzonego, to możecie użyć jakiejkolwiek białej, wędzonej, nieoleistej ryby. To jest ryba ze skórą, jak widzicie, i to jest ważne, gdyż teraz tę rybę wkłada się do garnka, zalewa mlekiem, ewentualnie śmietanką z dodatkiem wody, no nie taką bardzo tłustą śmietanką, więc trzeba ją rozwodnić. I teraz to się gotuje przez góra 10 minut. Chodzi nie tylko o to, by ryba zmiękła, ale również chodzi o to, żeby owo mleko przeszło smakiem wędzonej ryby, gdyż to mleko będzie bazą całej zupy pod postacią płynu. Opowiem szybciutko o pozostałych składnikach. Nie będzie to trwało długo, bo to jest minimum słów, maksimum muzyki, czyli maksimum treści na talerzu, minimum składników. Por albo cebula to są dwie wersje, obowiązkowy punkt programu. Ziemniaki, obowiązkowy punkt programu. Pietruszka albo też szczypior, gałka muszkatołowa, sól, pieprz oraz masło. To wszystko. Na razie czekamy. Owo gotowanie nie może być zbyt długotrwałe i zbyt uporczywe. Chodzi tylko o to, żeby to mleko przeszło aromatem wędzonej ryby i by ryba zmiękła. No i to się właśnie stało. Trzeba to odstawić, niech ostygnie, a miejsce małego rondelka zajmuje duży garnek i mocny ogień, gdyż teraz musi się tutaj roztopić bardzo słuszna porcja masła. Ja akurat wziąłem masło solone, ale możecie użyć również niesolonego. No wtedy trochę więcej soli trzeba będzie finalnie dodać do zupy. I teraz tak, to się roztapia i zaraz na tym będzie szklone to. Czyli w moim wypadku por, może to być bardzo podobnie posiekana cebula. Ja wolę Callum Skink w wersji z porem. Kiedy por przepięknie zwiotczeje, o, widzicie, jaki jest właśnie wiotki i otoczony masłem, oznacza to, że możemy dodać ziemniaki. Ziemniaki pokrojone w kostkę, zalane wodą, żeby nie zmieniły koloru i razem z tą wodą wlewamy wszystko do środka. No i na razie dodam tutaj jeszcze odrobinę wody, gdyż pamiętajcie, że tak naprawdę jeśli chodzi o płyny, to mamy jeszcze to. I teraz tym trzeba się zająć, czyli trzeba wyłowić kawałki ryby i trzeba je obrać, zdjąć skórę, pokroić w kawałki, a kiedy ryby już w środku nie będzie, co się za chwilę stanie, wlewam to wszystko do środka. O. Teraz przyprawy. Sól i pieprz. Jeden młynek, bo w środku jest i sól, i czarny pieprz. To jeszcze będzie ewentualnie dosolone i dopieprzone na końcu do smaku, ale nie sądzę, żeby to było potrzebne. Powiedziałem ewentualnie. Ryba jest bardzo ekstraktywna. No i coś, co powinno się tu znaleźć koniecznie. Gałka muszkatołowa. To jest bardzo ważne w tej potrawie. Ziemniaki, mleko, śmietanka. Jej tu nie ma, ale mogłaby być. I gałka muszkatołowa to idealnie dobrane pary. No i niech się pogotuje z 5-8 minut. Jak ziemniaki będą miękkie, na samym końcu dodam tutaj obraną rybę.
Sprawdziłem, ziemniaki są miękkie. Wywar, mimo że gotował się niedługo, to się zredukował, zgęstniał. No i teraz pora, by dodać rybę. Niektóre przepisy każą rozgnieść na końcu część ziemniaków, by to jeszcze zagęścić, ale według mnie to i tak już jest gęstwa niezła, więc nie trzeba tego robić. Jak chcecie, to wedle własnego uznania. No i rzecz jest gotowa. Niech tylko ryba złapie temperaturę. Chwilę ją tu zostawmy. I ta zupa jest protoplastą jakże licznej rodziny Chowderów. Chowdery ze Szkocji, Chowdery z Irlandii, potem przeniesione do Stanów, na północ, do Bostonu, Nowa Południowa Walia, Nowa Anglia. Potem to wraca, również w Australii mamy Chowdery. I to wszystko jest właśnie stąd, ze Szkocji albo z Irlandii, czyli mleko, ryba, czasami owoce morza, czasami bekon. W tym wypadku mamy najczystszą wiejską wersję. No i dobra. No i teraz, ponieważ to jest białe, więc miseczka jest czarna. Co się do tego je? Do tego się je kromę solidną miejscowego chleba, najlepiej ciemnego. O. I już tylko coś zielonego, albo natka pietruszki, albo moim zdaniem to nawet lepiej troszeczkę szczypioru. Moi drodzy, Callen's King poleca się waszej łaskawej uwadze. Mówiłem już o lordach tytoniowych i o kolonialnym handlu, na którym bogaciło się Glasgow. Ale właśnie w tym miejscu pora opowiedzieć o innej epoce, na której miasto tak naprawdę wzbogaciło się najbardziej. Przyszedł wiek XIX. Ludzkość zaczęła konsumować frukta rewolucji przemysłowej. No i właśnie tutaj pogłębiono rzekę Clyde, przy której stoję. W pobliżu odkryto złoża ród żelaza i węgla kamiennego. Zatem w Glasgow powstał ogromny przemysł. Glasgow było największym przemysłowym centrum całego Imperium Brytyjskiego. Stocznie tutaj, dzięki pogłębieniu rzeki, można było zwodować największe jednostki. Przemysł metalowy, huty, to wszystko tutaj było. A opowiada o tej przemysłowej historii miasta wspaniale Riverside Museum, które powstało na bazie Muzeum Transportu. I tak naprawdę w środku zobaczymy to wszystko, co niegdyś było Glasgow klubą. Wypada zacząć od lokomotyw i to nie tylko dlatego, że to największe tutaj eksponaty. To była prawdziwa duma Glasgow. Jak się szacuje, niemal wszystkie lokomotywy jeżdżące po nie tylko Wielkiej Brytanii, ale po całym brytyjskim imperium były wyprodukowane właśnie tutaj w Glasgow. No spójrzcie na tego czarnego potwora, giganta. To jest lokomotywa zrobiona na zamówienie południowoafrykańskich kolei. Oczywiście dostosowywano się tutaj do przeróżnych warunków klimatycznych, gdyż robiono lokomotywy zarówno w tropiki, jak i w warunki całkowicie północne, czasami niemal arktyczne. No, robiono tutaj większe rzeczy, ale one by się nijak w tej hali nie zmieściły. Słynne liniowce Queen Mary i Queen Elizabeth właśnie tutaj w miejscowych stoczniach powstały i tu je zwodowano. To właśnie dzięki pogłębieniu rzeki Clyde. I proszę nie mylić owej rzeki z Bonnie and Clyde. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. No, robiono też w porównaniu z Queen Mary czy też Queen Elizabeth metalową drobnicę niemal.
Mianowicie wagony tramwajowe. Ten był zrobiony dla miasta, dla Glasgow, ale jest niezwykły, gdyż pochodzi z lat 20. Przecudny, dokładnie tak ów wagon wtedy wyglądał. A to dopiero początek zwiedzania. Wróćmy do jednostek pływających. W Glasgow wodowano prawdziwe cuda. Nie tylko wspomniane przed chwilą liniowce pasażerskie. W roku 1918 spuszczono tu na wodę okręt HMS Hood. To był wówczas najszybszy i największy okręt wojenny na całym świecie. Jego szybkość była związana z konstrukcją. Ona jest niezwykle smukła. Spójrzcie na to. To wygląda niemal jak jacht. To był krążownik liniowy, ale bardzo mocno uzbrojony. I do czasów wybuchu II wojny światowej i w jej trakcie był to jeden z najwspanialszych okrętów wojskowych, wojennych na świecie, niezależnie od bander. Zasłynął starciem z Bismarckiem w maju roku 1941. I niestety owo starcie skończyło się dla Hooda tragicznie, gdyż pocisk kalibru 380 mm wystrzelony z Bismarcka trafił jednostkę w komorę amunicyjną i ta wybuchła, przełamała się na pół. Blisko 1500 osób na pokładzie, z wyjątkiem 3 wszyscy zginęli. I to wówczas właśnie Winston Churchill, dowiedziawszy się o zatopieniu Hooda, wydał bardzo słynny, jakże lakoniczny i wiele znaczący rozkaz: zatopić Bismarcka, i wiele wykrzykników. No i rzeczywiście parę dni później i Bismarck poszedł na dno. Zresztą w tych potyczkach uczestniczyła również jednostka polska, ORP Piorun. Niszczyciel, który związał ogniowo Bismarcka, no ale jego artyleria nie była w stanie poważnie zaszkodzić temu żelaznemu potworowi. Wszakże ta walka przeszła i do historii polskiej marynarki wojennej, i do historii wojen morskich w ogóle. Hood. Wszyscy słyszeliśmy o piętrowych brytyjskich autobusach, ale jak się okazuje, też po raz pierwszy to tutaj widzę, jeździły tu również piętrowe tramwaje. A teraz jeszcze jedna część przemysłowej historii Glasgow, mianowicie włókiennictwo. Tak, ono było tutaj niezwykle rozwinięte, zatem mamy cały sektor odzieżowy. Często Łódź porównuje się z Manchesterem. Tymczasem właśnie tutaj się dowiedziałem, że również można ją porównać z Glasgow. Tylko Glasgow było bardziej wszechstronne, jeśli chodzi o gałęzie przemysłu. To muzeum jest wspaniałe. Tak samo można tutaj wchodzić za darmo, jak do wielu innych, jak do tego poprzedniego. I można tu filmować, pod warunkiem, że się nie ustawia statywu i nie świeci lamp. Cudowne, edukacyjne. O, wspaniałe muzeum. W tym miejscu, przy nabrzeżu rzeki Clyde, cumowały kiedyś Queen Mary, Queen Elizabeth, Hood. To właśnie takie dźwigi jak ten ładowały na pokłady statków ogromne ciężary. Na przykład lokomotywy, które płynęły do RPA. Ten dźwig mógł podnosić ładunki o wadze 175 ton. Ale to wszystko było w latach 70. Przemysł przeniósł się gdzie indziej, na przykład do Azji, do Korei. Kryzys miasta. W dzielnicach robotniczych bezrobocie sięgające 30–40%. No i problemy, narkotyki, bieda i powolna rewitalizacja. To jest dawna robotnicza dzielnica, Finnieston. No i widzimy tutaj właśnie przykłady tej rewitalizacji, bo na co zaczęło stawiać miasto? Na usługi finansowe, na kongresy, na turystykę również. To wszystko, ta dawna postindustrialna historia została
odnowiona. Miasto w szczycie swojego rozkwitu liczyło 1 000 000 mieszkańców. W tej chwili mieszkańców jest 600 000. Ale Glasgow już od dawna nie jest miastem upadłym. Glasgow żyje teraz drugim, innym życiem. Drugim, a może i piątym, ale innym. To jest życie epoki postindustrialnej. Jak już wiecie, koleje miasta były różne, ale niezależnie od tego, jaki okres przeżywało Glasgow, to od roku 1451 dumne jest z jednej rzeczy, z uniwersytetu. To właśnie wtedy ów uniwersytet założono i jest to 4., jeśli chodzi o starszeństwo, uczelnia wyższa w Wielkiej Brytanii, no bo Oxford, Cambridge, St. Andrews i właśnie ten uniwersytet tutaj w swojej XIX-wiecznej siedzibie. Spacer po głównym dziedzińcu uświadamia nam, że XIX-wieczny neogotyk może być również niezwykle dla oka przyjemną formą architektoniczną. Ale zajmijmy się teraz ważnymi, słynnymi osobami związanymi z tutejszą alma mater. No, Adam Smith. Ekonomia, do dzisiaj guru liberałów, to ten od niewidzialnej ręki rynku, to ten, który twierdził, że kiedy bogacą się jednostki, to korzysta na tym całe społeczeństwo. Do dzisiaj wielce poważany przez ludzi o liberalnych ekonomicznie poglądach. Kolejny człowiek może nie być wam znany, jeśli powiem jego prawdziwe imię i nazwisko. William Thomson. Kim do diaska był William Thomson, spytacie, a ja wtedy dorzucę wam jego tytuł arystokratyczny. Powiem Kelvin. No i skala Kelvina i wszystko jasne. Dlaczego zatem William Thomson przeszedł do historii jako Kelvin? Ano tutaj przepływa rzeka o nazwie właśnie takiej i on dostał tytuł Lorda Kelvina i stworzył ową skalę. I w końcu trzecia osoba, która miała niebagatelny wpływ na rozwój ludzkości jako takiej. A mianowicie na tyle zmodyfikowała maszynę parową, że ta maszyna parowa mogła być używana na przykład jako parowóz. Ale ten człowiek zrobił coś jeszcze. Znamy go z żarówek. Kiedy patrzymy na świecącą żarówkę, to wybieramy ją kupując wedle jasności, a jasność zależy od tego, ile żarówka ma watów. James Watt, mówiąc po polsku. To właśnie ten kolor. Wszyscy trzej chodzili sobie po tychże zaułkach uniwersyteckich. W roku 1888 w mieście, które było wówczas u szczytu swej przemysłowej potęgi, zorganizowano wystawę, aby się owymi osiągnięciami pochwalić. Trwała rok i odwiedziło ją prawie 6 milionów zwiedzających. Postanowiono, że dochody z owej wystawy zostaną przeznaczone na dalszy rozwój muzealnictwa i wystawiennictwa w mieście. Już w roku 1901 za te pieniądze otworzono ten budynek, który wzniesiono bardzo szybko. Kelvin Grove Art Gallery and Museum. Czerwony piaskowiec, stąd forma nie stąd, bo jest to nawiązanie do hiszpańskiego, sewilańskiego baroku, a w środku zwiedzania multum. Budynek jest ogromny i mieści 22 galerie, więc trzeba naprawdę wiedzieć, co się chce zobaczyć, bo mamy tutaj niezwykłe spektrum. Zresztą Hall nam trochę o tym mówi. Od wypchanego słonia po Spitfire'y przez mumie egipskie, czy też prace Salvadora Dali. 22 galerie, jak wszystkie muzea tutaj, i to za darmo. Wiedziony falą wspomnień, chciałem wam teraz pokazać miejsce, w którym już kiedyś byłem. Było to latem roku 1981.
Przybyliśmy tutaj, my, czyli wycieczka młodzieży z 5 LO w Krakowie, do Domu Polskiego imienia generała Władysława Sikorskiego i spaliśmy tutaj. To było dzień przed spotkaniem z generałem Maczkiem, o ile sobie dobrze przypominam. Spaliśmy tu pokotem na materacach. Była tam sala, w której stała perkusja, no i ja w nią niemiłosiernie waliłem. Tyle pamiętam. Dzisiaj działa tutaj również restauracja u Jarka, która cieszy się dość dobrą opinią, jak sprawdziłem w internecie. Kołduny z mięsem z kaczki, pierogi, placki ziemniaczane, kopytka z sosem grzybowym, więc jeśli macie ochotę na coś takiego, no to walcie tutaj. Polaków w Glasgowie dzisiaj nie mieszka wielu, no w porównaniu z Londynem czy Edynburgiem. Całkiem niewielu, powiedziałbym, ale są. No i tu się między innymi spotykają. Wszakże my dzisiaj kolacyjne plany mamy nieco inne. Każdy, kto interesuje się kuchnią, a jest akurat w Wielkiej Brytanii, również w Szkocji, nie powinien pominąć restauracji hinduskich, bowiem tutejsza kuchnia hinduska to jest zupełnie osobny byt niż kuchnia hinduska w Indiach na przykład. No bo Indie, niegdyś perła w koronie imperialnej Anglii. No i przyjeżdżali tutaj Hindusi i dostosowywali się do miejscowych warunków i gotowali. Oczywiście zachowywali swoje zwyczaje, tradycje, ale uwarunkowania lokalne sprawiły, że to jest naprawdę niemal osobna kuchnia. No, tu mam przed sobą klasykę kuchni hinduskiej brytyjskiej. Chicken tikka masala. Danie, które w dodatku wymyślono, jak twierdzą annały kulinarne, właśnie w Glasgow w latach 70. Otóż pieczono kurczaka w piecu tandur i któryś z klientów brytyjskich poprosił, by danie było bardziej soczyste. No i jak chcą owe annały, szef kuchni wziął zupę pomidorową ze śmietanką i zalał tego kurczaka upieczonego. I tak powstało danie, które już kilka razy zostało wybierane w plebiscytach różnych, również w BBC, najpopularniejszym daniem w całej Wielkiej Brytanii. To jest danie brytyjskie, chicken tikka masala. Tej restauracji już nie ma, w której to wymyślono. Ta, w której jesteśmy, nazywa się Curry Cottage, ale musicie jeszcze wiedzieć, że w roku 1810, zdaje się, w Londynie powstała pierwsza restauracja podająca właśnie hinduskie jedzenie. Nie tylko dla Hindusów, również dla Anglików. Więc tak jak Polwiet u nas kiedyś, dania proweniencji wietnamskiej przystosowane do miejscowych gustów. No więc to jest to. Ale tutaj poprosiłem o rzecz bezlitośnie hinduską. To jest lamb naga. Naga to rodzaj bardzo ostrych papryczek i na bazie właśnie tych papryczek zrobiona jest pasta. Jagnięcina, taka najsłynniejsza, nazywa się lamb vindaloo. Vindaloo, dwa słowa. Winiu, portugalskie, ocet i alu. Alu to ziemniaki. Zaraz wrócimy do czegoś z ziemniakami, ale na razie to. Jest ogień. Otóż alu, ziemniaki. To Europejczycy przywieźli do Indii ziemniaki. I tutaj mamy curry z ziemniaków i bakłażana. To są krewetki tygrysie zrobione w sosie curry łagodnym, a to jest kolejne danie, które łączy w sobie Indię i tym razem już nie całą Wielką Brytanię, ale Szkocję. Jest to mianowicie pakora, która jest nadziewana, no zaraz zobaczycie czym. Pakora, czyli rodzaj takich pierożków smażonych w głębokim tłuszczu. To jest haggis. To jest haggis, do tego klasyczne hinduskie sosy. Jak to dziwnymi ścieżkami chodzą kulinarne myśli. No, pakora haggis, czegoś takiego nigdy nie jadłem. Całą resztę już kiedyś tak, choć nie w tym lokalu. Bardzo, bardzo dobre.
Tu jest jeszcze jagnięcina z grzybami. No i moi drodzy, tak to się właśnie wszędzie. Ja pierwsze moje eksperiencje, pierwsze doświadczenia związane właśnie z tego typu gotowaniem powziąłem właśnie w Wielkiej Brytanii, w Londynie i w okolicach. I zawsze, ale to zawsze, jak jestem tutaj, wpadam do Hindusa. I wam też to radzę. Naga. To będzie przebój dzisiejszego wieczoru. Ale ostre. Do widzenia.